Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 14 Zulhidża 1445 roku po Hidżri, albo Vigessimo Juni, Anno Domini Bismillesimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, najpierw kilka spraw ważnych, technicznych, organizacyjnych. Po pierwsze, jeśli chodzi o część z Państwa również słucha sobie po prostu tych odcinków na Spotify'u, od kilku przynajmniej dni trwają tam jakieś cuda techniczne. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że to jest całkowicie niezależne od jakiejś mojej działalności, to znaczy odcinki się potrafią na przykład nie publikować, chociaż u mnie się wyświetlają w panelu, że jest opublikowany, albo na przykład od 3 dni mam 0 wyświetleń, tak jak gdyby w ogóle te odcinki nie istniały, chociaż potem w jakichś szczegółowych analyticsach pokazuje tych wyświetleń tam 400 na przykład, czy coś takiego, więc wydawałoby się, że jest wszystko ok. I takie cuda się, tak jak mówię, dzieją od kilku dni, także te wszystkie opóźnienia, ja staram się te odcinki publikować codziennie o godzinie 14, tak jest ustawiony automat, natomiast ten automat potrafi po prostu nie zadziałać, albo właśnie wtedy, kiedy już to ręcznie zrobię, to jest tak, że przez 24 godziny jest tak, jakby on był niewidoczny. Znaczy ja go widzę, prawda, no z mojego punktu widzenia administratora, natomiast czy użytkownik widzi, nie wiadomo. No niestety, to są takie cuda, tam niestety nie ma się specjalnie do kogo zwrócić, ani kogo zapytać. Czy rozmowa z jakimś tam botem, tak, jest oczywiście bardzo fajna, bardzo kształcąca, ale ta sztuczny brak inteligencji, może to człowiek żywy, powoduje, już się kiedyś z Spotify'em korespondowałem, więc to nie ma w zasadzie sensu. Po prostu, no jest jak jest, tak? Ale proszę mi też sygnalizować na przykład, że się te odcinki nie pojawiają, bo ja tego po prostu nie widzę. No u mnie jest jako opublikowany i radośnie, prawda, przygotowuję następny. To jest jak gdyby jedna ważna sprawa techniczna. Druga, ja Państwa zapraszałem do tego, że będę polecał kanały, więc dziękuję bardzo za te osoby, które się do mnie odezwały. Dzisiaj polecę na prośbę pani Joanny Roczyńskiej kanał o pszczołach. Proszę Państwa, otóż chyba tata pani Roczyńskiej zrobił taki specjalistyczny kanał, który nazywa się Dzikie Pszczoły. W związku z tym, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany pszczołami, kwiatkami, tym jakie kwiatki są dobre dla pszczółek i tak dalej, to bardzo proszę, to jest ten link do tego kanału, znajdziecie Państwo również pod tym moim dzisiejszym odcinkiem, tam gdzie są tam te wszystkie różne inne linki, pod tunelem Chabad Lubawicz i humusu, to tam od razu będzie ten link do dzikich pszczół. Poza tym ktoś sobie pomyśli, no nudy, proszę Państwa, no, zależy jak na to patrzeć, proszę zobaczyć, robią miód, tak, czyli pracują. W tym samym czasie bzyczą, a nawet niektórzy twierdzą, że bzykają, latają z kwiatka na kwiatek i to wszystko w godzinach pracy. Proszę Państwa, no, to jest dopiero, prawda, dolce vita. Więc o pszczołach, jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo, Dzikie Pszczoły kanał polecam. Natomiast kolejna sprawa już dotyczy, to jest taka trochę zbliżona nam do kronik Bulandy. Chciałem się pochwalić, ponieważ ja byłem przekonany, że właśnie tak się zrzymałem, że to Radosław Sikorski jest przywoływany jako ten białorusofob i rusofob. Przy czym, jak Państwo pamiętacie, dowodem na to miało być, że oto jest, mówimy o białoruskiej propagandzie z wczorajszego odcinka, jeżeli ktoś nie oglądał, warto zobaczyć, bo to naprawdę ta propaganda jest znakomita, więc dowodem na to miało być, że się żony słucha, więc ilu tam, prawda, wśród wszystkich żonatych jest w związku z tym rusofobów, białorusofobów, trudno byłoby na ziemi zliczyć. No ale tak czy inaczej, pokazano mi, ja tego nie widziałem, że ja również jestem bohaterem białoruskiej propagandy, nawet byłem przywoływany w tym samym odcinku, w którym występował, to już będę teraz pułkownik Komitieta Государственной Безопасности Białorusi, prawda, Schmidt. Oni się właśnie zrzymali, że ja tutaj używam ze 17 mgnień wiosny, używam nieprawidłowych określeń, bo ja tam go Sturmführerem, Sturmbannführerem, no skąd człowiek ma wiedzieć, no przecież to tajne jest, to opublikujcie jego, powiedzmy, teczkę i opublikujcie jego dane prawdziwe, prawda, to będę mówił jaki, no ja stawiam na może pułkownik, znaczy intelektualnie to praporścik, ale niech będzie pułkownik tego białoruskiego KGB i teraz już, prawda, będzie prawidłowo, jak nie, to towarzysze, poprawcie, prawda, zobaczcie zresztą jak żeście to dobrze utajnili, więc oni właśnie mówią, że tak, że tutaj jest taki Wojciech S.,
oni nie powiedzą który, ale on tam oglądał z 17 dni wiosny, no i właśnie, a potem, proszę Państwa, proszę pamiętać, no Sztyrlic, prawda, miał jeszcze alterego, prawda, pułkownik Isajew, a jeszcze tam był gdzieś ten Tichonow, który go grał, więc 3 osobowości w jednej, więc ja nie wiem tutaj ile miał Schmidt. W każdym razie byłem też bohaterem właśnie tej oficjalnej białoruskiej propagandy. I oczywiście od razu powiem, to nie jest moje ostatnie słowo, więc słuchajcie i notujcie, tak? Będziemy się z Was nabijać jeszcze wiele razy. Również kartoflaną Sotnię pozdrawiamy. Także mamy tutaj jak gdyby reklamę, tylko właśnie ani z nazwiska, ani nazwy kanału nie powiedzieli, więc ja bym prosił już konsekwentnie, no. Ja też nie będę mówił, na jakim wy kanale żeście nadawali, żeby nie było wątpliwości, ale to jest taka właśnie polskojęzyczna szczujnia Łukaszenkowa. No i będziemy... Aha, i jeszcze, proszę Państwa, już tak zupełnie na poważnie, znaczy, ponieważ to jest oczywiście bezczelnością, ale moim zdaniem bezczelnością pobraną z kraju położonego w Palestynie, bo to jest mniej więcej ten sam sposób kreowania propagandy. Znaczy to, że komuś się nie podoba jakiś krwawy dyktator, który połowę narodu, znaczy 1/3 narodu została, 1/3 uciekła, 1/3 powsadzał do więzień, tak? Taka trójpolówka, prawda, jak to nazywali. To, że się komuś taki dyktator nie podoba, to nie znaczy, że nie lubi narodu białoruskiego czy Białorusinów, tak? Więc to jest to, że się ktoś przeciwstawia dyktaturze, faszystom, nazistom i tak dalej, to nie znaczy, że jakiegoś narodu nie lubi. To żeby nie było wątpliwości. Ale właśnie tak to próbuje ta kartoflana Sotnia przedstawiać, że właśnie to, że się jest przeciwnikiem dyktatury, przeciwnikiem opresyjnego reżimu opartego na bagnetach KGB, to się w tym momencie jest białorusofobem. Nie, proszę Państwa, to jest Łukaszenkofobia. Klasyczna, kliniczna Łukaszenkofobia, wyssana z mlekiem matki. Notabene, przepraszam, nie mogę sobie odmówić, ponieważ Państwo jesteście dużo bardziej kreatywni ode mnie, jeżeli chodzi o wymyślanie różnych grepsów. Ja się po prostu przy tym świetnie bawię, ale ktoś właśnie napisał nie pamiętam kto niestety, w tych komentarzach napisał: Boże, co nasze dziecko, prawda, piło, co ta moja stara jadła, że ona, prawda, tam i islamofobię, antysemityzm, teraz białorusofobię, to polskie dziecko po prostu ma tak bogatą dietę. A propos, przepraszam, łyknę trochę Łukaszenkofobii. Więc ma tak bogatą dietę, tak urozmaiconą, że to na żadne dziecko na świecie tyle, prawda, z mlekiem matki nie wyssie, prawda, niż polskie. No dobrze, proszę Państwa, ale jeszcze mamy, jeżeli już chodzi o takie rzeczy wokół kroniko-bulandowe, to chciałem też powiedzieć, że już ja właśnie dlatego mówię, że ja nie jestem w stanie komentować polskiej polityki, ponieważ jest ona albo tak, wiecie Państwo, kiedyś chyba Jan Pietrzak albo któryś z tych dawnych polskich kabareciarzy zawsze mówił, że to są dwie możliwości, tylko albo głupota, albo prowokacja. I zawsze mamy nadzieję na to, że to jednak głupota, prawda, a nie działalność agenturalna, ale jak się już właśnie pozostajemy przy koledze Szmicie i pułkowniku Szmicie i jego wesołej drużynie tutaj, która została jeszcze w Polsce, to prawdę powiedziawszy, ja oczywiście sobie z tego żartowałem, chociaż to wcale nie jest rzecz żartobliwa, bo rzeczywiście to jest pierwsze podstawowe pytanie, ilu jeszcze tutaj agentów KGB w kluczowych miejscach dla funkcjonowania państwa jest. Mówimy o KGB oczywiście białoruskim, które moim zdaniem jest tutaj chyba dużo sprawniejsze i dużo bardziej ma spenetrowaną Polskę niż rosyjskie. I nawet jeżeli współpracują, to mają po prostu dużo większe też zasoby tutaj w Polsce, jak się okazuje zresztą po tych kilku czy kilkunastu dużych akcjach. Natomiast to, co rzuciło mi się w oczy, właśnie Państwo mi podrzuciliście, okazało się, że nasz rząd Rzeczypospolitej, tak? Kwestia nasz, później Państwo mówicie, że jest sporna. No ale w każdym razie rząd wykreślił z projektu ustawy możliwość używania broni przy przekraczaniu granicy. Czyli to, co było tym sztandarem, prawda, który miał jak gdyby zmniejszyć nastroje społeczne, no, ewidentnie antytrzeciodrogowe, związane właśnie z ich polityką, bo przecież to oni rządzą w tej chwili Ministerstwem Obrony
Ministerstwem Obrony i ich, znaczy MSWiA tak naprawdę i MON, prawda, to są przecież dwa resorty, które są odpowiedzialne za, w tej chwili wspólnie za bezpieczeństwo granicy. Znaczy MSW, prawda, formalnie, a MON na przyczepkę, bo wysłał tam żołnierzy bez żadnej tak naprawdę dobrze sformułowanej podstawy prawnej. No ale to już jest kwestia jakby nie moja, się tym nie będę zajmował. Natomiast to, co zrobił, to oczywiście wykreślił ten zapis kluczowy, a w związku z tym i pozostawił to, co było. No więc jeżeli pozostawił, to tam oczywiście chodziło o możliwość o to, że jeżeli ktoś się przedziera przez granicę, to może po prostu to funkcjonariusze mogą użyć broni. Więc teraz oczywiście wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego, co było. I ja właśnie tutaj bym pozostawił te rozważania generalnie dla zastanawiania się przez również kontrwywiady tego, kto tak naprawdę stoi właśnie za wykreśleniem oprócz tego, że oczywiście właśnie się zastanawiamy wtedy, czy głupota, czy prowokacja i ilu jeszcze kolegów agenta Schmidta pozostało w Polsce właśnie, bo wiecie Państwo, niedawno jeszcze się te partie polityczne przerzucały, ja pamiętam takie przerzucanie, a to PiS mianował, a to ten awansował, a to tamten go pchał, a to tamten się z nim spotykał, a to ten mu pomagał, a to tamten go mianował i takie było. No, proszę Państwa, no, po owocach ich poznacie, tak? Więc macie Państwo taką, i ja w związku z tym, znaczy ja przyjmuję rzeczywistość taką, jaka jest w Bulandzie Dżalmahirii Ludowej, ale ta nazwa zaczyna być coraz bardziej uprawniona, więc może kiedyś ktoś to formalnie zgłosi. Dziwię się opozycji, prawda, że tak, jaka to opozycja, no. W każdym razie, reasumując, żeby już nie przedłużać tego tematu, ja uważam, że w takim razie, przyjmując to, że taka jest obowiązująca polityka państwa, w związku z tym ja mam dwa konstruktywne pomysły. Pierwszy konstruktywny pomysł jest taki, że MON powinien w trybie pilnym, może to zrobić nawet chyba właśnie, oni mają zresztą te wyłączenia z ustawy o zamówieniach publicznych, więc to mogą w związku z bezpieczeństwem państwa zamówić tak mniej więcej ze 30-40, tak szacuję takie potrzeby, bramy, które zostaną zamontowane w tym płocie, w tym murze Adriana, tak? Teraz zamontować bramy z takimi wielkimi napisami. Z drugiej strony, znaczy od polskiej strony nie musi być, bo z polskiej strony to tylko agenci tam uciekają, nie wiedzieć czemu. Natomiast w tą stronę, chociaż też jakby zaczęli uciekać wszyscy, to może rzeczywiście trzeba było jakąś dużą bramę, tak patrząc się po tych decyzjach, które zostały ostatnio podjęte. No ale załóżmy, te 30-40 bram, gdzie będzie takie wielkie napisy, będą Ahlan Masahlan, albo Hush Amadid, prawda, w pasztu, prawda, czyli witamy, serdecznie witamy. No, pogroma, że tak powiem, pogroma w tym momencie cały ten płot, jeżeli nie będzie można wszystkich tych, którzy się przedzierają siłą do Polski, nie będzie można zatrzymywać. To po co w ogóle narażać, chyba że to jest takie dodatkowe ćwiczenie, no ale w takim razie, jeżeli to jest jakieś dodatkowe ćwiczenie, to zamiast bram, to zamówmy, teraz na przykład Białoruś będzie miała nowe mundury. Wczoraj Łukaszenko wybierał, prawda, wśród tych tam, oglądał na tych manekinach, tam będą nowe mundury, jakaś tam czapka taktyczna nowa i tak dalej. W związku z tym może u nas tak samo, tylko z taką dużą tarczą strzelniczą, żeby przeciwnik nie miał problemu, no bo pogroma w takim razie to wojsko. Wojsko jest nie od biegania po lesie z kijem, prawda, albo z rózgą jeszcze, chyba że chodzi o zupełnie inną funkcję, prawda, mają tam właśnie, nie wiem, zrobić jakąś tam wypożyczalnię powerbanków, przystanki pobudować dla przemytników ludzi, żeby sobie dalej jechać. No okej, to ja w tym momencie, to już jest wielka polityka, ja się nią nie zajmuję, ale podpowiadam, te bramy są bardzo dobrym sposobem. Również te miejscowości, które są w tej chwili nie wiadomo czemu zablokowane, chociaż jak rozumiem przemytnicy ludzi bez problemu sobie wjeżdżają w te miejsca blokady, to tak się patrzymy po tych kolejnych informacjach o jakichś tam zatrzymaniach, rozbiciach się i tak dalej, tych kolejnych przemytników, więc komu służy ta blokada i kto ją tak naprawdę po co ona jest? No może chodzi o to, żeby właśnie nie robić narodowi niespodzianki. A tam na przykład w tych gminach, no to już trzeba normalnie otworzyć towarzystwo, to też gmina może zarobić dużo pieniędzy, na przykład Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Pasztuńskiej.
może tam mieć swoją siedzibę, może, tak? Ośrodek kulturalny, ośrodek ubogacania kulturowego imienia Akundzadzy, to lider Talibanu, tak? Albo na przykład, no właśnie, szybki transport możemy uruchomić między na przykład, nie wiem, no załóżmy Hajnówką i Berlinem Zachodnim. Faktem jest, że Niemcy nam ich później odwiozą swoimi radiowozami, no ale to zawsze, prawda, w Polsce zostaną podatki z tego przewozu, w związku z tym to jest też wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. No bo jeżeli decyzja jest taka, żeby nie zatrzymywać, no to po co w ogóle, znaczy to tam im nie są te noże w takim razie potrzebne, to otwórzmy tę granicę, normalnie zróbmy właśnie te bramy, takie wiecie Państwo, jak to kiedyś, jak to teraz w krajach arabskich są zawsze właśnie na wjeździe albo na wjeździe do każdego miasta są takie właśnie fajne bramy zrobione, tam może być jeszcze, nie wiem, wizerunek, ja wiem, tygryska albo kogoś tam, kto tam jest w tej chwili będzie tym szefem MON-u, prawda, czy szefem MSW, właśnie taki jak Saddam, albo jak Assad, prawda, jest na granicy syryjskiej, prawda, tak samo witający, taki wielka postać, albo nawet moglibyśmy się pokusić, ale tam nie ma tak tyle, kurczę, kamienia, to byłoby ciężkie do zrobienia, żeby zrobić tak jak na Władcy Pierścieni, tam Argonath, prawda, tych takich dwóch królów, tylko że oni tam robili tak, prawda, że stop, a my tutaj chodź tak, po prostu i tyle. Więc ja mogę wnieść swój wkład, mogę to witamy, serdecznie witamy i tak dalej. Mogę w kilkunastu językach egzotycznych z tych kierunków, które są najbardziej popularne, zaproponować. A tym Państwa, no to też będzie fajnie, bo będzie dużo roboty dla Abwehry, także będzie, mam nadzieję, nowe etaty i tak dalej. Więc tutaj MON dba tak jak gdyby o to, żebyśmy mieli, po pierwsze, żebyśmy się właśnie przestali być krajem zaściankowym. Proszę też nie używać sformułowania pontoniarze, bo gdzie oni, chociaż znając naszych, to jeszcze tym uchodźcom, czy też tym nachodźcom raczej w tym przypadku, przynajmniej z punktu widzenia konwencji, w Białowieży jeszcze nasi zaczną im tam pontony dawać. Diabli wiedzą po co w środku puszczy ponton, ale zawsze może się przydać. Znaczy logiki w każdym razie w tym żadnej w tym logiki nie widzimy. Tak, także to jest bardzo ciekawa rzecz. Bulanda rozkwita w tym momencie, już skończyły się wybory, zalizano rany i teraz, proszę Państwa, widzicie Państwo, dlaczego ja mówiłem, ludzie, głosujcie na nich. Żeście nie zagłosowali na trzecią drogę i macie, no, tak to by wyjechali do Brukseli, już by sobie tam wszyscy te kredyty po 5 baniek dużych pobrali tam na domy, czy tam inne fajne rzeczy i byśmy ich mieli z głowy, no, to by się tam von der Leyen by się z nimi bujała, krótko mówiąc, a tak niestety zostali i macie Państwo to, co macie. W związku z tym następnym razem będą eurowybory, proszę sobie zrobić taką listę, kogo chcemy, kogo nie chcemy tutaj i to jest wszystko. Ja jeszcze dostałem, bo Państwo mi podrzucacie takie rzeczy, ja oczywiście rozumiem, że to jest to podrzucanie tendencyjne, ale również dostałem taki, nie wiem niestety skąd, bo tylko screen dostałem, jak rozumiem, że Tygrysek zaapelował do przemytników ludzi, żeby nie przemycali ludzi, czy coś takiego. Takie zrobił, prawda, i oni się przestraszyli. Nie, no i już konsekwentnie. Proszę Państwa, to jest tak, jeżeli nasze wojsko ma nie bronić i policjanci mają nie bronić tej granicy, bo taka, jak rozumiem, jest decyzja polityczna tego rządu, no to już konsekwentnie, no. To ja bym proponował właśnie na tych przemytników nie napuszczać Straży Granicznej, która i tak będzie miała masę roboty z tym witaniem, ściskaniem ręki każdego nachodźcy, którzy tam teraz będą przechodzili, no teraz to się z tego dopiero zrobi. Proszę Państwa, po tym komunikacie, to na Białorusi, to teraz narada będzie Łukaszenki, mówi, Jezu, sobie pomyśl, no rany boskie, co Polacy zrobili i gdzie my teraz tyle autokarów, gdzie my do tej całej Białawii będziemy musieli z 50 samolotów dokupić. No przecież tam się będą kolejki ustawiały na całym Bliskim Wschodzie, żeby na tą Białoruś pojechać, bo to piękny kraj do zwiedzania, a konsulaty nie wyrobią, więc to jest sposób, a może, proszę Państwa, może to tak jest. Może ja tego też nie rozumiem. Może chodzi o to, żeby zapchać po prostu te zdolności, żeby całe KGB białoruskie... Właśnie, odciągamy w ten sposób całe KGB białoruskie od wojny na Ukrainie. Zamiast tam szpiegować Ukraińców, prawda, czy coś takiego, to całe KGB teraz się będzie zajmowało ruchem tych
kolumn, które będą w kierunku tej Hajnówki, prawda, szły. No tam trzeba było jakąś drogę porządną zbudować. Nawet może Schmidta wezmą, żeby tam, nie wiem, jakąś herbatkę po drodze nalewał, bo tam po prostu się rąk nie starczy. Więc to, jeżeli to jest taki pomysł, no to szapoba, tak, to rzeczywiście jest przemyślana strategia i zresztą bardzo mądra, no jakby nie było. Ja natomiast bym proponował, że jeżeli chodzi już o tych przemytników, no ponieważ wojsko ma nie bronić, więc i tak nie ma sensu z tym walczyć, to żeby oni nie łapali tutaj i tak dalej, no a poza tym właśnie to odciąga jeszcze Straż Graniczną od konieczności właśnie witania tych ludzi chlebem, solą i ewentualnie, nie wiem czym jeszcze jakimiś, no już nie chcę się w kwestie obyczajowe wdawać, ale na pewno ubogacenia kulturowe, które będą pewnie coraz większe, będą następowały, no bo ci mężczyźni tyle dni w podróży i tak dalej, samotni, więc właśnie portale randkowe tam się powinno jeszcze od razu zrobić, tam w pasztów, urdu, po arabsku też i tak dalej, żeby działały, prawda, w obu krajach, żeby tu nie było czegoś takiego, że dopiero trzeba polską granicę, tylko żeby można było już sobie romantycznie zamawiać, romantycznie flirtować z drugiej strony granicy i przekraczać i tu już będą wszystko mieli, że tak powiem, podane na talerzu. Ale ja uważam właśnie a propos tych przemytników, bo wreszcie o nich zapomnę, że po prostu trzeba to zalegalizować. No to jeżeli godzimy się na to jakby instytucjonalnie, no to jedźmy już dalej, no to po prostu napuśćmy na nich skarbówkę. Że nie to tylko po prostu opodatkujmy ich. Jak oni tam te 2-3 tysiące euro przytulają za jednego nachodźcę przerzucanego przez tą Białoruś, to niech z tego będzie normalnie ich owatować, wziąć ich ozusować. To zabije każdy biznes, tak? Szczególnie właśnie jeszcze składkę zdrowotną, proporcjonalną składkę zdrowotną, po prostu zarżniemy tych przemytników, tych tam jakiś teraz jacyś Tunezyjczycy, Niemcy i tak dalej, no wszystko oczywiście najczęściej z obywatelstwem niemieckim, francuskim albo jakimiś prawami pobytu, prawda, na terenie starej Unii, no ale jak ich tutaj opodatkujemy, tylko pamiętajmy, tu mają być opodatkowani. Po pierwsze Skarb Państwa będzie miał z tego zyski. Państwa, to jest biznes, żebyście Państwo wiedzieli, przecież to w Libii ćwiczono, to był biznes wartości miliardów euro. To nie są pojedyncze dziesiątki milionów. Jak się mnożyło tą masę ludzi razy te kwoty, które były pobierane. To właśnie dlatego, między innymi jak Włosi próbowali to zatrzymać, to musieli naprawdę wziąć na etaty, drugie etaty wszystkich tych pograniczników libijskich, po prostu zapłacić im więcej niż przemytnicy. A przemytnicy płacili bardzo dobrze, bo zyski mieli potężne. To były po prostu wielkie przedsiębiorstwa przemytu przez Saharę i później wsadzania na pontony i tak dalej. Więc to wyjątkowo ciekawe. No dobrze, proszę Państwa, to jak wydaje mi się, to chyba już wystarczy, jeśli chodzi o kroniki Bulandy. Ja będę jednak, będę do tego wracał, choć od razu Państwu powiem, że z dużą niechęcią. No Państwo wracacie do tego, prawda, wystarczy, że otworzycie jakąkolwiek polską gazetę i już macie. Kończymy temat, wiadomo, hejterom wiadomo co w co, Romani i te w domu. Zaczynamy teraz już tematy poważniejsze. Jak wiemy, Dżalmahirija, ludowo-demokratyczna Bulandy, to nie jest temat poważny, jak zresztą widać. Teraz już tematy poważniejsze. Pierwszy temat dzisiejszego odcinka, już merytoryczny jak najbardziej, to jest pakt obronny Korea-Rosja. Ja od razu Państwu powiem i tutaj zupełnie poważnie, że to jest oczywiście coś, to nie jest coś, co jest niespodziewanego. Putin ma to do siebie i rzeczywiście tutaj, ja mówię zupełnie na poważnie, tutaj jest, dlatego stara się, można mu powiedzieć o tym, że jest przywódcą przewidywalnym, wbrew pozorom, to wiele osób zaszokuje tym sformułowaniem, ale jest rzeczywiście przewidywalny. On naprawdę za każdym razem, kiedy coś obiecuje, to znaczy co obiecuje, czy grozi, to on to rzeczywiście realizuje. Znaczy, tak samo było, ja pamiętam, jak było przed samym atakiem wejściem na Ukrainę, prawda, czy wejściem wojsk rosyjskich na Ukrainę. Mówię nie o samym ataku, tam bombardowaniu, tylko w zasadzie przed samym tym, no całą tą wojną, to co wtedy zrobił Putin? Putin ostrzegał tak naprawdę wiele razy. Ja pamiętam różnych polskich analityków, którzy mówili, nie, absolutnie, prawda, on tam kłamie. Ja mówię, no ludzie, no jak on tak już robił nieraz, że
jak coś zapowiadał raz, drugi, trzeci, czwarty, ale on jak to mówił, bo jeżeli mówił tam to Ławrow i czy ta Zacharowa, to zupełnie inaczej. Mówił, ostrzegał, a potem robił. Więc on tak samo tutaj, to co w tej chwili zrobił, co jest szalenie niebezpieczne, co w ogóle nam zmienia obraz geostrategiczny Azji, on to zapowiedział niedawno. To jest tak, że w tej chwili analitycy amerykańscy, ci, którzy tam są co rozsądniejsi, a jest ich trochę, wskazują, że to, co zrobił Putin w Korei, abstrahując od tego, że tam oczywiście pojechał po różne inne rzeczy, pokazuje, że Putin ewoluuje cały czas z takiego przywódcy, który cały czas zostawiał furtkę do rozmów z Zachodem otwartą. No przecież ci, którzy śledzą to, co robi Putin, wiecie Państwo o tym, że na przykład znaczna część tej rosyjskiej propagandy jest jednak nakierowana na różnych sojuszników Rosji na Zachodzie, których chce cały czas jak gdyby pokazuje, że jest możliwy powrót do business as usual. Prawda? Wystarczy tylko zgodzić się na jego warunki, w zasadzie pokój i tam te etaty dla SPD w Gazpromie, prawda, tylko czekają. Więc to jest jak najbardziej, to jak najbardziej ten Putin tą furtkę cały czas zostawiał. Natomiast tutaj ci analitycy amerykańscy, co po niektórzy przynajmniej, wskazują, że on jednak bardzo mocno w tej chwili ewoluuje w kierunku już takiego uznania na stałe, że Zachód jako Zachód jest wrogiem. Także to porozumienie, że jest możliwy jakiś rozejm, jakiś rodzaj detente, nawet krótkotrwałej, ale już powrotu do tego, do dialogu jako takiego, a nawet do jakiegoś tam prób daleko posuniętej współpracy, że ta furteczka się robi coraz mniejsza. Tak? Jak na polsko-białoruskiej granicy będą coraz większe, tak tutaj jest ona coraz mniejsza. W związku z tym i właśnie to, o czym będę dzisiaj mówił, to właśnie te relacje z Koreą Północną oraz tekst traktatu, który nie został jeszcze opublikowany, może będzie. To jest ten tekst traktatu, ale wiemy, co w nim jest, więc od razu stąd mogę o tym opowiadać. To jest generalnie układ obronny. To jest układ obronny, który jest jak najbardziej oczywiście zgodny z prawem międzynarodowym, to od razu gdyby ktoś się pytał, to państwa mają prawo robienia czegoś takiego. To jest układ, który wyrzuca bezpośrednio wyzwanie Stanom Zjednoczonych i to jest Stanom Zjednoczonym i to jest coś, co zapowiadał dokładnie Putin niedawno, czyli momentem przełomowym do tego działania i być może kolejnych tego typu działań była ta decyzja o zgodzie dla Ukrainy używania broni dalekiego zasięgu, czy tego dalszego zasięgu, bo to jeszcze chyba nie jest ten najdalszy, który dostali, no ale tego najdalszego, jaki dostają z Zachodu, do atakowania celów na terenie Rosji. Zresztą dzisiaj płoną 4 chyba rafinerie, jeżeli dobrze widziałem, trafione przez Ukraińców w różnych tam miejscach Rosji, więc to jest właśnie to, co spowodowało, że Putin zapowiedział, że w związku z tym będzie uzbrajał wrogów Zachodu w różnych miejscach świata. I o ile uzbrajanie takich państw jak Iran być może jest delikatnie mówiąc kontrowersyjne, tutaj nie wiadomo, czy się Rosjanie na to zdobędą, ale to już powiem zupełnie odrębnie o tym, to nie w tej chwili. O tyle uzbrojenie akurat Korei Północnej i Kim Jong-una oraz pakt obronny jest game changerem w tym miejscu. Bo to oznacza, że w przypadku konfliktu koreańsko-północno-południowego, tak, gdzie Chiny zapowiedziały, że jeżeli Korea zostanie zaatakowana przez na przykład Stany Zjednoczone, to Chiny staną po stronie Korei, ale w przypadku Korei Północnej, jeżeli ona zaatakuje, to Chiny wtedy nie. Zresztą to był bardzo wtedy wyraźny sygnał dla Koreańczyków, którzy tam byli bardzo bliscy chyba w pewnym momencie jednak prób zjednoczenia, że tak powiem, Półwyspu Koreańskiego siłą. Więc tutaj mamy taki komunikat, że że obie strony zawarły dokument, pakt i będą właśnie wzajemnie sobie pomagały w przypadku agresji na którykolwiek kraj. Kim stwierdził, że nowy traktat podniósł stosunki obu krajów do sojuszu i ja bym był skłonny się ku temu przychylić, że tak, że to jest właśnie sojusz wojskowy.
sojusz obronny, tak? Bo tutaj nie można, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym nie może być sojuszy agresywnych, czyli takich, które sobie zapisują przynajmniej, bo to, co będą robiły, to jest inna sprawa, sojuszy agresywnych. W związku z tym ten sojusz ma być sojuszem obronnym. To jest, nie zostało określone, czy to ma oznaczać natychmiastową i pełnoprawną interwencję wojskową w przypadku ataku. To jest jeszcze w czasie zimnej wojny, prawda, w 1961 roku był taki właśnie traktat między Moskwą a Pjongjangiem. Natomiast no, ta obietnica wzajemnej pomocy jest bardzo, bardzo poważnym sygnałem dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ do tej pory zakładali, że radzą sobie potencjalnie z Koreą Północną, co już jest samo w sobie trudne ze względu na wielką militaryzację tego kraju, ogromne ilości, nawet jeżeli niektórzy mówią przestarzałego sprzętu. No, przestarzały, nie przestarzały, prawda, ale rakiety w kosmos są w stanie wysyłać, więc to też jest, to jaki on jest przestarzały, to się tak naprawdę by okazało w przypadku konfliktu, a nie na tych właśnie, tak to zawsze w tych tabelkach, prawda, różni hobbyści robią tam taka lufa, inna lufa. No. Czy działa, czy nie działa, to niestety jest jedynym sprawdzianem. Byłby taki konflikt, a poza tym ta masa tego, którą posiadają, może po prostu przeważyć, tak, że co z tego, że mamy jeden nowoczesny czołg z jednej strony i 400 z drugiej. No, tyle, no, w pewnym momencie najwyżej go staranują, tak, i tam tymi lufami go będą okładać, póki nie wklepią w glebę. No żartuję trochę, ale takie też widziałem już na poważnie, czy nie takie analizy, gdzie się zastanawiano właśnie nad tym, czy Korea właśnie z tymi to wtedy, kiedy mieliśmy kupować od nich czołgi, to tam się pojawiały właśnie takie różne dywagacje, jak Korea właśnie sobie rozwija tę całą broń pancerną, jak to się ma właśnie do zagrożeń z północy i tak dalej. To sama południowo-koreańska prasa o tym pisała właśnie takie różne dywagacje. Więc krótko mówiąc, Korea Północna ma wielkie ilości broni konwencjonalnej, być może niespecjalnie super nowoczesnej, ale Rosja potrzebuje na pewno broni konwencjonalnej teraz, zaraz, na polu bitwy, a nie wyprodukowanej na przykład za 6 miesięcy. Co więcej, Rosja jest w stanie zapewnić znowu właśnie Korei bardzo, bardzo poważny zastrzyk technologiczny, szczególnie przy okrętach podwodnych, satelitach, rakietach oraz przy broni nuklearnej. Takiej, żeby ona była dużo bardziej efektywna, mniejsza, dawała się łatwiej zamontować w różnych rakietach, mniejszej wielkości i tak dalej. W związku z tym ta jednak przepaść technologiczna między Koreą Północną a Rosją jest ogromna. W związku z tym każda pomoc ze strony Rosji może zasadniczo też zmieniać cały obraz równowagi strategicznej na Półwyspie Koreańskim. Co więcej, trzeba przypomnieć, że teoretycznie transfer broni lub technologii wojskowych lub z Korei Północnej albo do Korei Północnej jest zabroniony na mocy sankcji ONZ, które zostały wprowadzone za zgodą Rosji. Pamiętajmy, że Rosja sama w sobie, chociażby ze względu na to, że Korea Północna zawsze była jednak bliskim sojusznikiem Chin, prawda, zawsze rywalizujących kiedyś ze Związkiem Radzieckim, potem z Rosją. W związku z tym Rosja dość entuzjastycznie podchodziła do sankcjonowania Korei Północnej, słusznie uznając, że kolejni Kimowie, znaczy każdy kolejny Kim jest dużo bardziej niezrównoważony od poprzednika. W związku z tym, z tego punktu widzenia baćka kartoflany, Kartoffelführer jest osobą bardzo przewidywalną, przaśną, pszenno-buraczaną, ale jednak przewidywalną. Tam jest, z drugiej strony, ta przewidywalność jest naprawdę bardzo niska. Tutaj Putin, mówiąc właśnie o samej, ale właśnie odnosząc się do tych sankcji, Putin powiedział przy okazji tej wizyty, że nadszedł czas, żeby dokonać przeglądu sankcji oraz nazwał też samą praktykę duszenia sankcjami narzędziem zachodniej hegemonii. Oczywiście też trzeba pamiętać, że sami Amerykanie, znaczy ten komunikat jest oczywiście wysłany też do Stanów Zjednoczonych, proszę bardzo, dusicie nas sankcjami, to my w takim razie będziemy pomagali wszystkim tym, na których nałożyliście sankcje, bez względu na naszą poprzednią politykę. Zdejmijcie sankcje, my nie będziemy chcieli zdejmować czy też łamać sankcji nałożonych na Koreę. Co więcej, Putin powiedział też, Pjongjang ma prawo podjąć rozsądne środki w celu wzmocnienia własnego potencjału obronnego, zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i ochrony suwerenności. Czyli krótko mówiąc, sankcje sankcjami, a takie prawo Korea Północna po prostu ma. No właśnie.
Co więcej, to jest tak, że wszystkie te działania, jak wskazują już Amerykanie w tej chwili, chyba którzy nagle zauważyli, że tak przecież Rosja mogłaby zrobić i dziwne, że się dziwią, że tak zrobiła, o tak bym powiedział, to jest uznanie Korei Północnej jako państwa posiadającego broń nuklearną, już tak formalnie, prawda? Co więcej, oczywiście, to jest, wskazują właśnie ci analitycy amerykańscy, że ten pakt oznacza dla Putina dramatyczną zmianę właśnie tonu, ale również dramatyczną zmianę stosunków z Zachodem, tak, że ten konflikt z Zachodem, że z konfliktu regionalnego tak naprawdę, czyli konfliktu na Ukrainie, Rosja jest gotowa przekształcić ten konflikt w konflikt globalny i być spiritus movens takiego konfliktu. Czyli mogę Państwu powiedzieć tak już, żeby to jakoś na chiński przetłumaczyć, tak? Otóż Putin wzniósł w tym momencie ten poziom konfliktu z Zachodem na zupełnie inny poziom. Że z takiego konfliktu in potentia, czyli mówimy, no dobrze, są wrogowie Stanów Zjednoczonych, na pewno to jest Korea Północna, na pewno to jest Iran, prawda, na pewno to jest w tej chwili Rosja, przeciwnikiem, prawda, choć jeszcze nie wrogiem zdeklarowanym są Chiny. Natomiast to, co zrobił w tej chwili Putin, to jest próba budowania już bloku. I to bloku polityczno-wojskowego. I proszę zobaczyć, co na przykład, o ile Chiny, prawda, czy Rosja z użyciem na przykład broni nuklearnej, dla nich ta broń służy bardziej odstraszaniu niż tak naprawdę, czy straszeniu niż używaniu, o tyle Korea Północna może nie mieć problemu z jej użyciem. Tym bardziej, jak powiedziałem, Kimowie są mocno niezrównoważeni, tak, nieprzewidywalni i co więcej, to nie pójdzie na karb Rosji. Gdyby Korea zaczęła w tym momencie konflikt na przykład z Koreą Południową, to oznacza, co to oznacza na przykład dla Ukrainy, tak, żeby już daleko nie szukać, czy dla Polski. No, Stany Zjednoczone rzucą się bronić Korei Południowej, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast z punktu widzenia jak gdyby chociażby amunicji, która byłaby tam potrzebna w Korei Południowej, dostaw broni, sprzętu, armii, mogłoby to się okazać, że to by taki konflikt odciągnąłby całkowicie. Nawet gdyby nie doszło tam do użycia broni nuklearnej, od razu mówię, odciągnąłby, bo być może jakby doszło, to konflikt by się skończył sekundę po tym, jakby się zaczął. Natomiast w takiej sytuacji odciągnąłby na pewno Stany Zjednoczone od chociażby wojny w Europie, co nie ma w ogóle najmniejszej wątpliwości. To natomiast, co trzeba w tym kontekście przywołać, to oczywiście to, zresztą tak jak powiedział Kim, że cały czas Rosja i Korea nie ma wspólnych instytucji, które to wspólne instytucje jednak pomagają w takim uwiarygodnieniu tych sojuszy. Tak? To jest na razie tylko i wyłącznie, można powiedzieć, pierwsza deklaracja polityczna, więc musiałyby powstać jakieś struktury, chociażby współpracy, instytucje, po prostu instytucjonalizacja, czyli stworzenie również pewnych procedur współpracy w tej dziedzinie. No ale tak czy inaczej, no ten proces już został zapoczątkowany. Tak? Najważniejsza rzecz, czyli ten przełom polityczny i podpisanie takiego dokumentu sojuszniczego, no to jest początek drogi. Także ten sojusz będzie się raczej pogłębiał niż się rozprzęgał, tym bardziej, że on jest po prostu bardzo potrzebny w tej chwili Rosji. Już sam straszak, sama perspektywa tego, że Amerykanie będą musieli za chwilę 200-300 tysięcy żołnierzy przerzucać gdzieś tam na Półwysep Koreański, żeby bronić Korei Południowej, o ile się zdecydują się na obronę, ale to już jest inna sprawa, oraz przerzucenie naprawdę znacznych sił, żeby przeciwdziałać, no chociażby właśnie Korei, nawet jeżeli nie wspieranej fizycznie przez flotę rosyjską, czy coś takiego, to byłoby to trzecia wojna światowa, no ale krótko mówiąc, wzbudzenie tego konfliktu peryferyjnego akurat w Korei może być naprawdę zabójcze dla polityki amerykańskiej globalnej. Znaczy może straszliwie ją upośledzić, bo Amerykanie skoncentrują się na tym konflikcie, a jak się okazuje, środków do prowadzenia konfliktów na kilku teatrach wojny to już nie są te czasy, tak? To jednak amerykańska gospodarka by się musiała rzeczywiście przestawić na takie tory wojenne, co się nie stanie w ciągu 5 minut. Więc tego straszaka Kreml będzie używał i to jest bardzo niestety straszak skuteczny.
Oczywiście to będzie leżało cały czas na stole, no wy się wycofacie z Ukrainy, my się wycofamy z Korei i tak dalej, bo to przecież jest, no to za każdym razem jest to tego typu gra, ale ta gra jest coraz bliższa takiemu momentowi, sprawdzam, tak? To jest tak samo jak straszono przed atakiem na Ukrainę, prawda? No wy nam tutaj zbliżacie się do naszych granic, no to my wam tutaj nakreślimy czerwoną linię, drugą czerwoną linię, trzecią czerwoną linię, czwartą czerwoną linię, no i weszliśmy, tak? Więc to było właśnie coś takiego, więc to bliżej jest tego, no i weszliśmy niż dalej. Co więcej jeszcze, podczas konferencji prasowej oczywiście razem z Kimem Putin potępił Stany Zjednoczone za rozbudowę infrastruktury wojskowej w regionie oraz prowadzenie ćwiczeń z Koreą Południową i też Japonią. Co więcej, odrzucił próby zrzucania winy za pogarszającą się sytuację w zakresie bezpieczeństwa właśnie na Koreę Północną, która, warto przypomnieć, od 2006 roku przeprowadziła już 6 prób nuklearnych oraz testowała i testuje zresztą dalej rakiety balistyczne międzykontynentalne, które są w stanie dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. No, Kim nazwał oczywiście pakt najpotężniejszym traktatem, jaki kiedykolwiek podpisano między Koreą Północną i Rosją. Pochwalił wybitną przewidywalność Putina, którego określił jako najdroższego przyjaciela narodu koreańskiego. No, wspomniano właśnie w tych wypowiedzi Putina ten traktat o przyjaźni i wzajemnej pomocy z 1961 roku, na mocy którego zresztą oba kraje też były zobowiązane do natychmiastowego udzielenia pomocy wojskowej i innej wszelkimi dostępnymi im środkami, gdyby któreś z nich znalazło się w stanie wojny. No ale ten traktat wygasł, utracił moc po rozpadzie Związku Radzieckiego, Rosja go nie kontynuowała. Potem mieliśmy w 2000 roku umowę o przyjaźni właśnie rosyjsko-koreańskiej, ale tam już nie było w niej klauzuli o interwencji wojskowej i ewentualnie tam tylko mówiono, jeżeli dobrze pamiętam, o kontakcie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. No, przypomina się również, że właśnie, co jeszcze powiedział ważnego Putin podziękował Kimowi za konsekwentne, niezachwiane wsparcie dla Rosji w sprawie Ukrainy w świetle hegemonistycznej i imperialistycznej polityki Stanów Zjednoczonych i ich krajów satelitarnych, czyli również Polski. Co więcej, przez całą wizytę właśnie Putin powtarzał, że to parę razy nawet, że oba narody są pokrewnymi duszami i że obu narodom udało się przetrwać pomimo zachodnich prób właśnie powstrzymywania, karania, prawda, dzielenia i tak dalej. W ogóle same negocjacje przebiegały za zamkniętymi drzwiami, także nie wiadomo o czym tak naprawdę mówiono i tak naprawdę nie do końca wiadomo o czym negocjowano. To wszystko, co wiemy, to są z oficjalnych ich komunikatów, które się gdzieś pojawiły. No, to jest też tak, że stwierdzają wszyscy analitycy zgodnie, że na pewno jednym z elementów tego, o czym rozmawiano, to rozmawiano o logistyce transportów, przede wszystkim broni konwencjonalnej, w tym pocisków, rakiet, być może jeszcze do artylerii rakietowej, jakichś gradów, niegradów, tym podobnych do Rosji, a w drugą stronę prawdopodobnie już uszczegółowiano kwestie dotyczące wsparcia rosyjskiego dla armii i państwa w ogóle koreańskiego, najbardziej prawdopodobne w dziedzinie technologicznej. A oczywiście mówię o tej części wojskowej, bo na pewno była jeszcze część gospodarcza, tym bardziej, że tam Korea bardzo potrzebuje akurat i inwestycji, i generalnie dostaw w bardzo różnych dziedzinach, które są przecież objęte embargami, więc jestem przekonany, że to, czego tak naprawdę się dogadywano, to metodami obchodzenia sankcji, prawda, już logistycznymi i tak dalej, bo to wymaga niestety w tych krajach poważnych decyzji politycznych. No, krótko mówiąc, jeszcze jedną rzecz warto też powiedzieć. Najbardziej ciekawe będą krótko- i długoterminowe w tym kontekście reakcje Pekinu. Ponieważ Pekin od zawsze uważał Koreę Północną za swoją strefę wpływów. Oczywiście wszyscy zawsze twierdzili, że to jest taki bardziej troublemaker, prawda, że za każdym razem że Korea Północna była postrzegana przez Pekin jako trochę kraj awanturniczy, w tym sensie taki, który jest gotowy wciągnąć po prostu Pekin do wojny w imię swoich jakichś tam właśnie interesów Kima, że Chinom się to bardzo nie podobało, to parę razy dawały temu wyraz, no ale
tak czy inaczej, no uważali, zresztą słusznie, no przecież obronili w sumie Koreę, zresztą no, te setki tysięcy ochotników chińskich, które przekroczyły rzekę Jalu, prawda, to znikąd się nie wzięło, w związku z tym uważają właśnie, że obronili Koreę, w związku z tym Korea była dla nich z jednej strony zasobem, a z drugiej strony jest jednak strefą wpływów i nagłe pojawienie się tutaj Rosji i Putina, który jeszcze na dodatek wciąga Koreę Północną w swoją grę geopolityczną, podczas gdy ona była elementem gry, jeżeli już to Kima, znaczy to Xi Jinpinga, na pewno się w Pekinie nie podobało, znaczy jestem o tym przekonany. Tym bardziej, że to jest sprzeczne znowu, prawda, ten sojusz wojskowy pod bokiem Chin. No, sprzeczny jest cały czas z tym, co Chińczycy głoszą globalnie, czyli z tym myśleniem nieblokowym, a tutaj mu dokładnie blok Rosjanie budują pod oknami, że tak powiem, Xi Jinpingowi. Jestem ciekaw właśnie czy będą jakieś takie... Oni oczywiście tego nie powiedzą wprost, ale czy będą jakieś wyrazy niezadowolenia ze strony Chin. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat drugi jest tematem równie ważnym, tematem również wojennym. Otóż szejk Nasrallah, oczywiście znowu musimy przejść do nowomowy, żeby o tym opowiadać, żeby tego cięcia zasięgu nie było takich jak na przykład wczoraj. No otóż no, Nasrallah grozi wojną, tak? I to grozi wojną totalną, jeżeli państwo położone w Palestynie zaatakuje Liban. W środowym przemówieniu telewizyjnym sekretarz generalny Hezbollahu Said Hassan Nasrallah podkreślił zasadniczą rolę, jaką odegrał libański front wsparcia w wojnie w Gazie w obliczu właśnie tego ataku państwa położonego w Palestynie. Tutaj cytuję: bitwa na froncie libańskim odegrała bardzo znaczącą rolę, powodując straty materialne, moralne i psychologiczne dla wroga. To jest tak, że od samego początku tego konfliktu, bo to było takie pierwsze wystąpienie, prawda, Nasrallaha, zresztą takie jeszcze takie bardzo clickbaitowe zajawki były robione, gdzie tam wchodził, milczał i schodził i tak dalej, więc zastanawiano się, czy on tam ogłosi tą wojnę już dawno temu. No ale to jest tak, że mogę Państwu powiedzieć, jakie jest moje zdanie i jakie jest ich zdanie, tak? Bo są różne zdania. Czyli ja uważałem i uważam nadal, że jedną z motywacji takiego, a nie innego zachowania Hezbollahu jest to, że po prostu Hezbollah jest przyzwyczajony zresztą od dawna, że jest jednak potęgą, ma ponad 100 000 żołnierzy, ma ciężkie uzbrojenie, ma rakiety i brał udział w wojnie syryjskiej i tak dalej. I z całą pewnością jego przyjacielem nie jest Bractwo Muzułmańskie, sunnickie, które jeszcze wspierało dżihad przeciwko Asadowi, podczas gdy Hezbollah go bronił. Więc to jest jak gdyby pierwszy element pewnej niechęci do Hamasu. A drugi jest taki, że Hezbollah jest przyzwyczajony do tego, że jest podmiotem jednak ruchu oporu, tak zwanego, a nie przedmiotem. Czyli to, że sobie Hamas rozpisał jakiś scenariusz, prawda, dochodzenia do bycia najpotężniejszą organizacją walczącą o odzyskanie Palestyny, to się po prostu Hezbollahowi z jednej strony się podoba, prawda, bo ktoś mają sojusznika, a z drugiej strony się nie podoba, bo na pewno to, do czego absolutnie Nasrallah nie jest przyzwyczajony, to bycie pionkiem, prawda, w czyjejś grze. To jednak jest gra o wielkie wpływy, wielkie pieniądze, to jest o rządy tak naprawdę nad tą częścią świata, albo przynajmniej nad wpływy polityczne w tej części świata. I to, na to sobie żaden przywódca tej wielkości, prawda, ruchu jak Hezbollahu sobie nie pozwolił. No oczywiście jest jeszcze bardzo wiele różnych innych przyczyn. Trzeba pamiętać, że jednak Hezbollah jest częścią sceny politycznej libańskiej, w związku z tym ma również wrogów wewnętrznych. Po wojnie domowej istnieje tam bardzo delikatny system, można powiedzieć, równowagi, który jest bardzo łatwo jednym pstryknięciem zakłócić. Tym bardziej, że Hezbollah ostatnią rzeczą, którą by chciał, to oczywiście być oskarżany o to, że w imię realizacji jakichś swoich interesów naraża jak gdyby całą resztę ludności, prawda, cywilnej Libanu na szkodę. Oni co prawda się przed tym bronią, no i tak są o to oskarżani, natomiast tutaj to byłoby już tak bardzo wyraźne, że tam Hamas rozpoczął i my kontynuujemy. I to jeszcze Hamas króluje, a my wykonujemy jego polecenia. Natomiast ich punkt widzenia, bo od razu powiem, że poznałem, jest trochę inny. To znaczy oni uważają, ja mówię o Hezbollahu,
że, i to jest, twierdzą, że jest główną motywacją, no, że z jednej strony zaangażowali się w wojnę przeciwko państwu położonemu w Palestynie, bo po pierwsze doprowadzili do wyludnienia tak naprawdę tych osad na północy kraju, do związania, tam oni twierdzili, że zdaje się nawet 2 dywizje są zaangażowane tylko i wyłącznie w tą walkę z nimi, prawda, tą wymianę ognia i tak dalej, w związku z tym wiążą znaczne siły, których państwo położone w Palestynie nie mogło skierować do Gazy, a z trzeciej strony dlaczego utrzymują natomiast ten konflikt na takim niskim poziomie? Bo uważają, że jeżeli by zaatakowali w pełni w międzyczasie, to wtedy uwaga świata, która jest skierowana w tej chwili na Palestynę, co jest faktem, tak? Cały świat się w tej chwili pozycjonuje wokół Palestyny. I to od rządów, poprzez społeczeństwa, poprzez instytucje społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej, jeżeli są oczywiście w różnych krajach, wszyscy się jakoś pozycjonują, prawda? Są za państwem położonym w Palestynie albo za Palestyńczykami, tak? No, jedno z dwojga. I to też nakręca praktycznie 70 w tej chwili procent aktywności dyplomacji rosyjskiej, europejskiej, BRICS-owej, prawda, i tak dalej. Gdzieś tam ta Palestyna się ciągle pojawia. Więc Hezbollah uważa, że w sytuacji, w której bym wszedł do tego konfliktu w pełny sposób, to wtedy odwróciłby całkowicie uwagę od sprawy palestyńskiej, bo wtedy wszyscy by mówili, dobrze, tutaj jest wojna z Libanem, wojna z Hezbollahem, prawda, no pierwsze strony gazet są tylko jedne, tak, jest jedna pierwsza strona, w związku z tym na pierwszych stron zamiast właśnie tego, co wyprawia państwo położone w Palestynie z Palestyńczykami, byłoby, prawda, a tam znowu zbombardowano tam Dolinę Beka, prawda, i Sheba Farms i tak dalej, czyli to wszystko, co znamy z poprzednich wojen, nawet z gier komputerowych, to znowu w tych samych miejscach będzie właśnie walka. Tutaj nad rzeką Litanii, tutaj zbombardowali most, tu szpital i tak dalej, ale ciągle będzie o Libanie, tak? Będzie Hezbollah, Liban. A oni chcą, żeby to była Palestyna, prawda? Żeby to był jak gdyby podstawowy motyw w tej chwili, żeby jak gdyby to, że świat się kręci wokół Palestyny w tej chwili, żeby to się nie zmieniło. I dlatego właśnie utrzymują ten poziom konfliktu. No mówię, to są 2 strony, można sobie wybrać którąś. Moim zdaniem, ja nie odbieram racji, to oczywiście jest bardzo, bardzo poważna motywacja polityczna. Taka bardziej racjonalna. Ja mówię o takich bardziej jakby polityczno-ambicjonalnych elementach, których no nie można od nich też uciekać, jeżeli się analizuje takie zjawiska właśnie jak na Bliskim Wschodzie. Znaczy tam te indywidualne decyzje, indywidualne i w ogóle autorytety konkretnych osób odgrywają bardzo dużą rolę w polityce państwa. Żeby daleko nie szukać, Kasem Sulejmani, prawda, jakiego zabrakło, to Iranowi jednak wyrwano zęby, jeśli chodzi o działania Quds, co nie ma w ogóle wątpliwości. Znaczy jego następca nijak się ma do charyzmy właśnie Sulejmaniego, więc to się bardzo dużo pozmieniało. No ale dobrze, wróćmy do tego, co jeszcze mówił Nasrallah, bo to są akurat ważne rzeczy. Ja już wczoraj mówiłem o tym, że państwo położone w Palestynie jest gotowe do ataku, że organizacje skrajnej prawicy są już gotowe z planem kolonizacji, czyli to, co zostanie podbite, tam ma być wyrzucona ludność arabska, zasiedlona ma być ludnością rzymską. To już państwo wszystko wiecie, zresztą o tym pisze i rozpisuje się od wczoraj prasa państwa położonego w Palestynie właśnie. Natomiast teraz, no co odpowiada na to Hezbollah. Powiedział również właśnie, co jeszcze powiedział Nasrallah, zakwestionował obraz wydarzeń na froncie południowym, sugerując, że ta intensywność reakcji państwa położonego w Palestynie wskazuje na dużo poważniejszą sytuację niż, że tak jakby prasa i propaganda państwa położonego w Palestynie stara się cały czas lekceważyć jak gdyby wszystko to, co się dzieje na froncie południowym. On powiedział tak, jeśli to, co dzieje się na froncie południowym jest rutynową sprawą, to po co te usilne wysiłki, żeby to powstrzymać i po co te wszystkie krzyki, zastraszanie, zawodzenie i groźby. No faktycznie jest tego bardzo dużo. Przypomniał również o potencjale dalszej eskalacji, zauważając, w przypadku eskalacji konfrontacji nadal jest możliwość inwazji na Al-Jalil, czyli na Galileę. To jest nowość, to znaczy tutaj Hezbollah wskazuje, że jeżeli dojdzie do wojny, to jest gotowy również wkroczyć na terytorium już państwa położonego w Palestynie, wkroczyć do Galilei. Prawdę rzekłszy, takiego scenariusza zdaje się nie przewidywano.
raczej do tej pory wszystkie scenariusze mówią o tym, że jeżeli dojdzie do wojny, to raczej tam będzie to wojna obronna z punktu widzenia Hezbollahu. No jak się okazuje, oni przewidują ewentualne wejście na terytorium Galilei. Sam jestem ciekaw kim, czym i w jaki sposób. No z drugiej strony Humus pokazał, że można i na motorynkach, w związku z tym i jak się okazuje, cała dywizja Gazy nie była w stanie zatrzymać. I to niewielkich sił. Trzeba pamiętać, że Hezbollah ma wielokrotnie większe, tak, niż Humus. To w ogóle są zupełnie inne organizacje. Wskazał również, właśnie zwrócił się również tutaj, jak gdyby powiedział jeszcze o jednej rzeczy, to oskarżył również rzymską okupację o ukrywanie strat na północy. Że o ile w Gazie te straty są publikowane w jakimś tam opóźnieniem, ale są, o tyle te straty na północy są ukrywane. Powiedział, wróg ukrywa swoje straty na froncie północnym, ale nie mógł ukryć liczby ewakuowanych osad. To jest dla mnie w ogóle cały czas zagadkowa sprawa. Ja od razu Państwu powiem, że nie mam jak gdyby odpowiedzi na to pytanie, ale rzeczywiście to jest tak, że w przeciwieństwie do Humusu, który to Humus pokazuje, tam najczęściej ich wideo wyglądają tak, że tam, nie wiem, najpierw pokazują tam jakiś czołg jadący z takim czerwonym jeszcze, jak w grach komputerowych, takim trójkącikiem, potem oni walą z czegoś w ten czołg, ale naprawdę nie ma jednego filmu, żeby pokazali 3 sekundy później, jak kurz opadnie, czy w ogóle zarysowali chociażby lakier. Natomiast jeżeli chodzi o Hezbollah, no to ci pokazują na przykład zgromadzenie, nie wiem, 15-20 żołnierzy, a potem rakietę, która wali w sam środek i ten wybuch jest taki, że tam zdziwiłbym się, znaczy to DNA zostało, ale wiele więcej nie. I jest później informacja zero strat. Oczywiście byli tacy ludzie, którzy mówili, to może to są najemnicy na przykład, to są jakieś właśnie cudzoziemcy, oni ich nie liczą do strat IDF-u właśnie, czy coś takiego, no ale prawdę rzekłszy, chyba że tam są sami ranni, prawda, żadnych zabitych. To jest taka też możliwość, no ale to już nie jest, i oni pokazują, prawda, co się dzieje po takim ataku. Więc te straty są rzeczywiście w ogóle pokazywane jako zerowe albo nieistniejące. Zresztą ja rozumiem, cenzura wojskowa nie pozwala na pokazywanie tych zniszczonych czołgów APC, czy nawet ostatnio żelaznej kopuły, prawda, jak to Hezbollah ją tam uszkodził, to jedyne zdjęcia, które mamy, to tak samo są po prostu z drona Hezbollahu, oni opublikowali, bo państwo położone w Palestynie w ogóle, ja pamiętam, że jak ten dron Hezbollahu uderzył w tę wyrzutnię żelaznej kopuły, potem pokazano, jak ona tam jest uszkodzona, urwany cały kawał taki z niej, to w tym czasie ja sobie właśnie prześledziłem to i sprawdziłem jeszcze raz w prasie państwa położonego w Palestynie, włącznie z Harecem, który jest przecież opozycyjny, piszą tylko, że dron uderzył w okolice stadionu piłkarskiego. Tak, żeby pokazać, że to jeszcze jakiś cel cywilny gdzieś tam był. Oczywiście stadion piłkarski jest, zdaje mi się, przez ulicę czy gdzieś dalej, ale obok niego stoi normalnie wyrzutnia i to taka wyraźnie widoczna. W związku z tym nic nie napisali. Więc ta cenzura wojskowa też funkcjonuje i cały czas się zastanawiam, czy to nie dotyczy również strat ludzkich. No, może tak, może nie. Zadziwiająca w każdym razie sprawa. Co więcej, skrytykował Nasrallah przedstawianie wojny przez światowe media, powiedział, od początku operacji Powódź Al-Aqsa istnieje globalna machina medialna, której misją jest umniejszanie działań frontów wsparcia i oporu w Gazie. To nie jest tak do końca, no ale jest pewne, że państwo położone w Palestynie zadbało o tym, żeby zabić wszystkich dziennikarzy lub przestraszyć wszystkich dziennikarzy, którzy by się chociaż zbliżyli do frontu. To między innymi jest właśnie po to, żeby jedyną wersją, którą mamy, to jest wersja Hezbollahu i wersja rzecznika IDF-u, tak, więc... No ale to właśnie temu służyło. Więc jak Państwo pamiętacie, Reutersa, Associated Press, Agence France Press chyba też tam albo pozabijali, albo poranili, jak się tylko jakiś do granicy nawet zbliżali reporterzy, to oni w nich walili czy z czołgów, czy z dronów i się w tym... No i później kolejni po prostu się nie pojawili. No i teraz nie ma w związku z tym danych, co tam się tak naprawdę dzieje na granicy. No właśnie tutaj Nasrallah powtórzył, że okupacja rzymska celowo ukrywała swoje straty na północy, żeby uniknąć
uniknąć dalszej presji. Powiedział, że całkowicie ewakuowano 42 osady, a w kilku innych życie zostało zakłócone. Ponadto stwierdził, że wizerunek humanistycznej armii i bezpieczeństwa pogarsza się. Powiedział też, odstraszający wizerunek wroga w zakresie bezpieczeństwa militarnego upada na oczach jego obywateli, społeczeństwa i świata. No i to jest faktem, że już w samym państwie położonym w Palestynie poddaje się, czy kwestionuje się bardzo mocno również jakby wielką przepaść między tym, co pokazuje propaganda, a na przykład chociażby tym, co później ci rezerwiści powołani do armii dostają do ręki, tak? Znaczy, najpierw są wychowywani na filmach z 67 roku, prawda, potem na kolejnych, a potem jak idą do wojska, to tam rzekomo, znaczy przynajmniej tak było na początku, że się skarżyli, że dostają sprzęt z 67 roku. No, moim zdaniem pewnie to nie do końca prawda, ale tak czy inaczej poddaje się w każdym razie w wątpliwość zdolności, to zresztą robią to emerytowani często generałowie państwa położonego w Palestynie. Oni poddają w wątpliwość skuteczność w tej chwili tej operacji, przynajmniej w Gazie, gdzie pokazuje się, że to raczej jest klęska niż zwycięstwo. No i właśnie zapomniałem powiedzieć. Znaczy, to jest dygresja, ale zapomnę inaczej. Otóż, jak się okazuje, rzecznik humanistycznej armii powiedział dzisiaj, jeżeli dobrze widziałem, że nie udało się i nie uda się pokonać humusu, bo humus to jest ideologia. No więc ja nie wiem, może ktoś mu puścił jeden z moich odcinków sprzed kilku miesięcy, bo ja to powtarzam już od bardzo dawna, że to jest po prostu niemożliwe. No, to jest niemożliwe jest w ten sposób, jak oni to zrobili, pokonanie akurat humusu. To jest tak samo jak przy pomocy F-16 nie da się zlikwidować, nie wiem, handlu narkotykami w Stanach Zjednoczonych, tak? Znaczy, można coś tam przetrzebić, prawda, ale do F-16 do tego nie służy, więc to jest mniej więcej to samo, więc oni się teraz zorientowali. Dlaczego? Bo za chwilę skończy nam się operacja w Rafach i trzeba będzie powiedzieć, że musimy jednak dalej kontynuować wojnę, bo zajęliśmy całą Gazę, ale niestety nie pokonaliśmy humusu, bo humusu tak się nie da, więc będziemy mieli 20-letnią wojnę, a na wojnie, jak wiadomo, nie robimy komisji śledczej, nie robimy wyborów, Jehonatan musi rządzić, prawda, przez całą wojnę, a wojna będzie trwała następne 20 do 30 lat, więc nie ma, bo to jest więcej. Znaczy, myślicie Państwo, że jak pije? Absolutnie. Tak pisze opozycja. Znaczy, opozycja twierdzi, że to jest właśnie wszystko przygotowywanie pod kolejną ściemę dotyczącą właśnie kolejnych faz operacji. Tak? No dobrze, i oczywiście wszelkie dyskusje na temat tego błędów, na temat tego, że to porażka z punktu widzenia wojskowego i celów do osiągnięcia, że to jest ukrywanie również prawdy o 7 października. Nie wolno, bo to cios w plecy dla żołnierzy, nie wolno im przeszkadzać, prawda, w tej operacji. I nie wolno się pytać również przywódców politycznych, bo oni świetle stoją na czele narodu, prawda, widzą poza horyzont i tak dalej. Jak Łukaszenko zupełnie. No dobrze, więc wróćmy do Nasrallaha. Otóż powiedział również, ponieważ to też trzeba pamiętać, że Hezbollah i generalnie ten tak zwany ruch oporu, on sobie koordynuje swoje działania. To nie jest tak, że te działania są nieskoordynowane. Co prawda te wystrzelenia dronów z Iraku na przykład, które gdzieś tam lecą i dolatują do Hajfy, to akurat czy gdzieś tam, prawda, dolatują generalnie na teren państwa położonego w Palestynie, to i tak cud, że dolatują, to jest jedna rzecz. Natomiast to znaczenia nie ma wojskowego jakiegoś większego. Natomiast to, co już Hezbollah sam posiada, ma jak najbardziej. No ale tak czy inaczej on się wypowiada również w imieniu całego ruchu oporu, także też właśnie pochwalił teraz Houthi. Powiedział właśnie, że nie udało im się ochronić humanistycznych statków, co jest ogromną porażką dla dwóch najważniejszych flot morskich na świecie, przede wszystkim floty amerykańskiej. No i wyciągnął właśnie dwa wnioski z frontu jemeńskiego. Powiedział po pierwsze porażka amerykańsko-brytyjska, a po drugie rzymska niezdolność do walki na tym froncie. No i tutaj jest faktem, tak, że państwo położone w Palestynie bez Amerykanów tak naprawdę nie ma żadnego sposobu na zrobienie czegokolwiek w Jemenie. Czy może wystrzelić rakiety, tylko wiecie Państwo, właśnie to jest problem z tym, co te rakiety mają trafiać. O ile mamy do czynienia z przeciwnikiem, który ma zakłady przemysłowe, nie wiem, drogi, mosty, ujęcia wody i tak dalej,
to jest u niego co niszczyć, tak? To się w tym momencie niszczy mu co się da, na przykład i zmusza się go później do kapitulacji, tak jak państwo położone w Palestynie ma taką taktykę w stosunku do Libanu, oni zresztą ją pewnie, prawie na pewno ją powtórzą, tak? Czyli nie będą walczyli z Hezbollahem, bo nie dadzą z nim sobie rady, szczególnie w tych umocnionych regionach przed rzeką Litanii, tylko prawdopodobnie wrócą do tego samego co w 2006, czyli zaprzestaną w ogóle walk z Hezbollahem, zaczną bombardować infrastrukturę cywilną po to, żeby ludność jak gdyby, czy rząd Libanu zmusić do wystąpienia przeciwko Hezbollahowi. Co się nie stanie, więc po prostu tam zbombardowali głównie infrastrukturę na płasko i tyle. I tak samo, natomiast tutaj w Jemenie niespecjalnie mają co niszczyć. Tam jest naprawdę problem z tym ogromny i tak jak już mówiłem wielokrotnie, jedynym sposobem na to, żeby Huti pokonać, abstrahując od tego, że to jest w ogóle trudne tam wojskowo, bo to jest jednak, to jest taki Afganistan, tylko bardziej miejscami, ale to wymagałoby potężnych zmian politycznych, zmian polityki w ogóle Stanów Zjednoczonych, jakiejś wielkiej wolty, na co Amerykanie nie mają ochoty, bo to jest ładowanie się w kolejny konflikt nieskończony i ładowanie wielkich ilości pieniędzy. Ja Państwu powiem, co ja bym zrobił na miejscu Amerykanów, ale oczywiście to by przekreśliło im też kilka układanek na Bliskim Wschodzie. No po pierwsze, ja bym uznał te Rady Południa, to jest pierwsza rzecz. Uznałbym ich prawo do suwerenności, uznałbym prawo do suwerenności Jemenu Południowego, poszedłbym na podział Jemenu na północny, południowy. Te Rady Południa sobie radzą świetnie, radzą sobie również z Huti, więc radzą sobie na polu bitwy z Huti. W związku z tym zresztą są bardzo silnie zmotywowani, oni są jednak to południe jest bardzo silnie odrębne i tam ponieważ to są dawne kolonie brytyjskie, jest zupełnie inny sposób myślenia, inna rzeczywistość, nie wiem, inny kraj, krótko mówiąc. I w nich rzeczywiście zacząć inwestować. Tam sobie znaleźć przyczółek dopiero do uderzania ewentualnie w ten Jemen północny i w Huti. Dlatego, bo tak z tylko dronami i pływającymi sobie łódkami po Morzu Czerwonym, to sobie można tam na ryby popłynąć, a niestety Huti się nie da zrobić żadnej krzywdy, bo próbowali razem z Saudyjczykami przez 10 lat, to już jest dowód z eksperymentu. To jest powtarzanie tej samej czynności, mając nadzieję, że za którymś razem zadziała, to chyba jest definicja jakiegoś szaleństwa, więc próby robienia dokładnie tego samego, co przez 10 lat zadziałało, nie zadziałało, są, właśnie. Co więcej jeszcze powiedział, jedźmy dalej Nasrallachem, bo to jednak ważne było wystąpienie, tym bardziej, że być może ostatnie przed wojną. Skrytykował dążenie humanistycznej armii do fałszywych zwycięstw, stwierdzając, wróg dyszy z niecierpliwością za fałszywym i sfabrykowanym zwycięstwem, które nie ma podstaw w rzeczywistości, tylko po to, by przedstawić je swoim słuchaczom jako zwycięstwo. Podkreślił znaczne straty wyrządzone okupacji przez Gazę, Zachodni Brzeg, Liban, Jemen i Irak. Powiedział, wróg zrozumiał od 8 października, że w jego pozycję będzie wycelowana broń i że mamy wystarczająco dużo informacji o nim, o fortyfikacjach, o wyposażeniu i liczebności. Powiedział, kontynuujemy ataki na pozycję wroga według określonego harmonogramu. Opisał również dokładnie strategię ruchu oporu, mającą na celu oślepienie i ogłuszenie okupacji. Powiedział, ruch oporu stosował strategię oślepiania wroga i ogłuszania jego uszu, celując w sprzęt techniczny, radary, balony i nie tylko. I jest faktem, że to, co robi od naprawdę 8 miesięcy co najmniej Hezbollah, to permanentnie stara się niszczyć całą infrastrukturę radarową, nasłuchową, łącznościową, tą, która jest na całej północnej granicy państwa położonego w Palestynie albo na południowej Libanu, jak wolimy, tak? To jest coś, w co celują. Po pierwsze jest to sprzęt bardzo drogi, ale po drugie rzeczywiście chodzi o to, żeby zmniejszyć zdolności wywiadowcze państwa położonego w Palestynie. Na ile to jest skuteczne? Nie wiadomo, tak? Wielu komentatorów, ale to po tamtej stronie, więc ja nie jestem w stanie też tego ocenić, stwierdza, że bardzo duża skuteczność tych ataków dronowych, rakietowych i tak dalej w Hezbollahu jest właśnie spowodowana tym, że oni trafiają w takie rzeczy, które wyłączają przynajmniej na jakiś czas zdolności państwa położonego w Palestynie do obserwacji tego, co tam fruwa nad północną granicą. Nawet jak to jest przywrócone po jakimś czasie, to już jest za późno, więc oni sobie w tą grę grają już od wielu miesięcy. Powiedział też, mamy bardzo, bardzo dużą ilość informacji, a wczorajsza publikacja została wybrana spośród wielu godzin nad Hajfą. I to jest rzeczywiście wielki skandal, ponieważ okazuje się, to już w państwie położonym w Palestynie i w prasie, ponieważ Hezbollah opublikował materiał filmowy z dronów,
które sobie swobodnie fruwały nad Kiryat Shmono, Nahario, Safadem, Karmielem, Afulą, aż do Hajfy i portu w Hajfie. Przypomnijmy jeszcze, że ja nie wiem, czy tak jest nadal. Od razu mówię, że to są dane sprzed 2 lat, więc może to się zmieniło, ale zdaje się 2 lata temu, kiedy w ogóle rozważano właśnie kwestię też konfliktu z Hezbollahem, tam na różnych teoretycznych forach, to wskazywano na przykład, że tam są jakieś wielkie zbiorniki na przykład z amoniakiem w Hajfie i że jakby on walnął czymś te zbiorniki w amoniakiem, no to jest więcej niż gdyby użył, prawda, gazów bojowych czy jakiejś broni masowej zagłady. Od razu powiem, że to nie amoniak był tylko saletra, prawda, w Bejrucie, no to nie byłoby takiego akurat wybuchu, natomiast skutki mogłyby być fatalne, katastrofalne w ogóle dla wszystkich mieszkańców. To byłoby takie jak użycie masowe broni chemicznej, więc... No ale tak czy inaczej, rzeczywiście latali nad okrętami, bo tam są ładne zdjęcia jeszcze tych okrętów, tego całego portu wojennego w Hajfie, gdzie sobie można dokładnie te okręty pooglądać. To jest wiele godzin, przez wiele godzin latali, nikt ich nie zestrzelił. Ten dron, taki pokazali tego drona, to rzeczywiście taki no spory, tak, to nie jest jakiś tam quadcopter, prawda, z AliExpressu, tylko to jest normalnie regularny, duży samolot, który, no i właśnie, no i powstaje pytanie, to samo pytanie zadają sobie właśnie w państwie położonym w Palestynie. To co, znowu oślepł wywiad, czy po prostu chodzi o to, że mamy kolejną prowokację typu 7 października, no bo jest mało prawdopodobne, żeby rzekomo przy tych 4 praktycznie, czy nawet 5 warstwach obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej drony Hezbollahu sobie mogły swobodnie fruwać i robić zdjęcia i to jeszcze, żeby nad obiektami cywilnymi jakieś pola, prawda, to nie wiem, ziemniaki, pietruszkę czy oliwki. No ale oni latali nad portem wojennym, no więc nad instalacjami wojskowymi, nad fabrykami wojskowymi, nad bazami. No i co, nikt tego nie zestrzelił? To jest po prostu przedziwne. No dobrze, w każdym razie pokazano również właśnie na tym wideo również właśnie drony Hezbollahu przylatujące nad kompleksem wojskowo-przemysłowym Rafaela. Tam są m.in. fabryki, magazyny, pola testowe i tak dalej. Co więcej, tam właśnie jest montowana cała obrona powietrzna, właśnie zwłaszcza proca Dawida, prawda, i żelazna jarmułka. I obie są właśnie tam montowane i co, nikt tego dalej nie zestrzelił. Co więcej, pokazano jeszcze właśnie platformy zarówno żelaznej jarmułki, jak i właśnie tej procy Dawida, tunel i magazyn do testowania silników rakietowych, magazyn rakiet obrony powietrznej, to wszystko z drona Hezbollahu. Zakłady produkujące komponenty rakietowe, fabryki systemów sterowania, naprowadzania, budynki administracyjne firm oraz radary do testowania rakiet. Nasrallah powiedział, mamy długie godziny materiału filmowego przedstawiającego Hajfę i jej okolice, malownicze, obejmującego to, co jest na północ od Hajfy, co jest za Hajfą i co jest dalej za Hajfą. I powiedział teraz jeszcze tak: opracowaliśmy naszą broń, użyliśmy nowej i zatrzymamy inną broń na nadchodzące dni, aby bronić naszej ziemi, naszego narodu i suwerenności Libanu. Powiedział, do tej pory walczyliśmy tylko częścią naszej broni, zdobyliśmy nową broń, której nie ujawnimy. Stanie się to oczywiste już na polu bitwy. Więc tak a propos, proszę Państwa, strategii odstraszania. No właśnie tak pokazali strategię. To jest właśnie, rozmawialiśmy ostatnio o strategii odstraszania. U nas strategia odstraszania polega na tym, prawda, że żołnierze mają nie strzelać, tak, a tam pokazują, że nie dość, że jesteśmy w stanie porazić wroga, to jeszcze byliśmy w stanie oszukać jego obronę powietrzną, byliśmy w stanie sfotografować wszystko, co się dało, wiemy dokładnie, w co uderzyć i następnym razem ten dron już przyleci, prawda, z bombami podczepionymi. Więc to jest ciekawostka, co zrobił Nasrallah. Oczywiście zlekceważenie tego jest trudne, bo to niestety poszło w eter, tego się jakby nie da przykryć już jakimiś innymi wydarzeniami. Co więcej jeszcze powiedział o państwo położone w Palestynie i to, co robi w Syrii, powiedział, że te działania są porażką, wróg prowadził bitwę w środku wojny w Syrii, poniósł porażkę, wszystko co miało, właśnie, to najważniejsze, wszystko co miało dotrzeć do Libanu dotarło. No więc to znaczy dotarło z Iranu, tak krótko mówiąc. Co więcej jeszcze powiedział? Wróg dobrze wie, że przygotowaliśmy się na najgorsze dni i wie, co go czeka, dlatego przez ostatnie 8-9 miesięcy był odstraszany. Powiedział też, że żadne miejsce w okupowanej Palestynie, to znaczy chodzi o całe terytorium państwa położonego w Palestynie, nie jest bezpieczne przed rakietami i dronami Hezbollahu, czyli mają po prostu w zasięgu cały kraj. Wróg wie, że nie będzie miejsca bezpiecznego przed naszymi rakietami i dronami, a nasze ataki nie będą polegać na przypadkowych bombardowaniach.
Powiedział też, że Hezbollah posiada kompleksowy i rzeczywisty celów, zdolny dosiągnąć wszystkich celów, destabilizując podstawy humanistycznej okupacji. Powiedział też, że wróg wie, że to, co go czeka na Morzu Śródziemnym, również jest bardzo znaczące. Tak na marginesie w 2006 roku byli w stanie uderzyć rakietą przeciwokrętową i zniszczyć, czy tam poważnie uszkodzić okręt humanistyczny. Natomiast tutaj wszyscy się zastanawiają, czy przypadkiem nie mają również odpowiednika tych rosyjskich, to się chyba nazywa rakieta Jachont, że to mogło do nich dotrzeć właśnie tymi bombardowanymi gdzieś trasami przez Syrię. No jeżeli to dotarło, no to rzeczywiście są w stanie zamknąć, są w stanie robić to, co Huti po prostu, tylko tyle, że już na Morzu Śródziemnym. Powiedział też, wróg wie, że musi nas oczekiwać na lądzie, w powietrzu i na morzu, a jeśli zostanie narzucona wojna, ruch oporu będzie walczył bez ograniczeń zasad. Powiedział też, przypomniał też, ponieważ pojawiły się informacje, że może Cypr użyczyć lotnisk swoich, tym bardziej, że już rzekomo użyczał. Powiedział, należy ostrzec rząd cypryjski, że otwarcie lotnisk i baz dla wroga, aby obrał za cel Liban, oznacza, że stanie się on częścią wojny. No i faktycznie jest w stanie sięgnąć do Cypru Hezbollah rakietami, no ale to w tym momencie już by oznaczało dojście wojny do Unii Europejskiej, jakby nie było członek Unii. Abstrahując od tego, że powstaje pytanie, co wtedy Turcy zrobią, bo te rakiety mogą spaść na głowę również Turkom na Cyprze. Ale to może oznaczać również jakieś precyzyjne uderzenia, na przykład w porty czy w lotniska po prostu na Cyprze, co jakby w sezonie turystycznym, który nadchodzi, nie skłania do wycieczek w tamtą stronę. Od razu Państwu powiem, że władze Cypru już powiedziały, że absolutnie nie będą nic udostępniać, nie będą brały udziału w wojnie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym oni to potraktowali, znaczy wiem, że u nas komentatorzy traktują to niepoważnie, oni to potraktowali na poważnie, więc powiedzieli, że absolutnie nie. Warto też przypomnieć, że na Cyprze stacjonują wojska brytyjskie. Więc i tam są bazy brytyjskie, ale też nie sądzę, żeby Brytyjczycy udostępnili państwu położonemu w Palestynie lotniska swoje po to, żeby właśnie narażać się na uderzenia odwetowe. To w przypadku już jakiejś wielkiej wojny, tak jakby się Iran włączył, to wiadomo, wtedy i Brytyjczycy, i Amerykanie wiadomo, co będą robić, natomiast inaczej chyba nie. Także, co jeszcze powiedział na koniec Nasrallah? Potwierdzamy solidność naszego stanowiska, naszą gotowość kontynuowania historycznej, humanitarnej i moralnej postawy aż do zwycięstwa. Także z tych wszystkich przemówienia Nasrallaha są w ogóle ciekawe, bardziej dla badacza stosunków międzynarodowych, bo on tam bardzo często różne procesy lokalne porusza, jakieś informacje o procesach lokalnych, które nie przebijają się w ogóle do gazet mainstreamowych w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tutaj, ale generalnie poza specjalistami to mało kogo obchodzi, natomiast tutaj odniósł się do sprawy bardzo ważnej, nadchodzącej wojny z państwem położonym w Palestynie. Także jeżeli do tej wojny dojdzie, Amerykanie ostrzegają też, że może być tak, że się do tego włączy Iran i również ostrzegają, że nie wiadomo, czy sobie poradzi humanistyczna armia. Zresztą w tej chwili humanistyczna armia zaczęła się nagle domagać dodatkowych dostaw broni ze Stanów Zjednoczonych. To jest leitmotiv teraz ataków. Jehonatan doszedł do wniosku, że będzie atakował Amerykanów, że Amerykanie nie dostarczają mu broni. Chociaż Amerykanie wstrzymali to na krótko tylko jedną dostawę, więc chyba że chodzi o jeszcze jakieś inne, o których nie wie opinia publiczna. Natomiast w tych publicznie znanych to była tylko jedna wstrzymana na krótko dostawa. No dobrze, proszę Państwa, kończymy temat Nasrallaha i jego ciekawego wystąpienia, tym bardziej, że w przeddzień być może wojny, a w związku z tym bardziej warto posłuchać. Mam jeszcze do Państwa jeden duży temat, który odpada, mam jeszcze dzisiaj jeden krótki temat, dwa tematy omówię jutro, bo chciałem powiedzieć Państwu o Liberii oraz chciałem Państwu powiedzieć o pakcie migracyjnym Bidena, ale może to przerzucę na jutro, bo to są obszerne tematy, ja się rozgadałem znowu ponad miarę. W każdym razie tylko chciałem przywołać, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Otóż a propos właśnie Iranu i różnych działań IRGC też poza granicami. Otóż 19 czerwca, właściwie 19 czerwca ogłoszono, tak, że holenderska policja aresztowała bandytę podejrzanego ze strzeleniu na ulicy w Madrycie w listopadzie ubiegłego roku, postrzelenie prawicowego hiszpańskiego polityka powiązanego z irańską grupą opozycyjną.
Ten mężczyzna aresztowany to jest Francuz pochodzenia tunezyjskiego z przeszłością, czy przypomnijmy, Tunezyjczycy, ja zresztą będzie to w mojej książce w każdym razie, ale Tunezyjczycy odgrali kluczową rolę, warto pamiętać na przykład w zabójstwie Szacha Mesuda, tak i tak dalej, prawda. Tunezyjczycy, Marokańczycy, to jest zawsze była forpoczta Al-Kaidy, państwa islamskiego w różnych konfiguracjach, jak te organizacje były bardzo, bardzo aktywne, więc to nie jest tak, że to jest przypadek, tak, tu kropki łączymy bezpośrednio. Otóż ten Francuz pochodzenia tunezyjskiego z przeszłością kryminalną jest już 6. podejrzanym, który został aresztowany w trakcie śledztwa w sprawie usiłowania właśnie zabójstwa Alejo Vidala Cadrasa z partii Vox. Jedno aresztowanie miało miejsce nawet w Kolumbii. 9 listopada w ubiegłym roku, w biały dzień, został postrzelony w twarz w Salamance, właściwie w centrum Madrytu, prawda, w takiej dzielnicy Salamanca, przez uzbrojonego mężczyznę na motocyklu, czyli taki typowy target killing. No, on jest przywódcą konserwatywnej partii ludowej w regionie Katalonii i założycielem skrajnie prawicowej partii Vox, czy właśnie prawicowej, tam są jeszcze skrajniejsze. W każdym razie hiszpańska policja w oświadczeniu powiedziała, agenci holenderscy aresztowali w Holandii domniemanego sprawcę strzelaniny wobec Alejo Vidala Cadrasa. Dodali, że został on aresztowany na podstawie międzynarodowego nakazu wydanego przez hiszpański sąd. On został zidentyfikowany na podstawie nagrań kamer CCTV z okolicy. Normalnie jest to oczywiście sprawa terrorystyczna, to jest klasyczny zamach terrorystyczny. Jest również, ciekawostka, poszukiwany we Francji w związku z zabójstwem handlarza narkotyków. Natomiast to, co jest, i to wydawałoby się, no dobra, no tam nie takie rzeczy się dzieją w Europie, natomiast to, co jest najważniejsze, to jest to, że akurat ów polityk jest bardzo blisko związany z Narodową Radą Oporu Iranu. To jest taka główna grupa opozycji irańskiej na wygnaniu. Ja co prawda uważam, że wszystkie te grupy opozycji to jest trochę pic na wodę, bo ich wpływ na rzeczywistość tam na miejscu jest niewielki, czyli to są bardziej kluby towarzyskie niż taka siła, która tutaj siedzi 5, a 2 miliony siedzą w Iranie, więc to tak nie jest. No natomiast to tak czy inaczej, był związany, firmował, pojawiał się, w związku z tym w tej chwili wskazuje się, że po pierwsze ten zabójca odgrywa znaczącą rolę i on będzie przesłuchiwany intensywnie, żeby wskazać osoby, które stoją za atakiem. Natomiast tutaj ten Vidal Cadras powiedział Reutersowi, że ma absolutną pewność, że za zamachem stoi irański rząd, chociaż oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. Zresztą on w ogóle, Vidal Cadras, wezwał do zmiany polityki Unii Europejskiej wobec Republiki Islamskiej, twierdząc, że właśnie blok powinien unikać prób uspokajania, negocjowania, dialogu i ustępstw. Zresztą Vidal Cadras znalazł się w odwrotną stronę, czyli znalazł się na irańskiej liście sankcyjnej wydanej w październiku 2022 roku w odwecie właśnie za sankcje Unii nałożone po śmierci Mahsa Amini, prawda? W Iranie. To była, pamiętacie Państwo, taka akcja i właśnie ów Vidal Cadras jest uznawany w Iranie za spiritus movens tego ruchu anty-ajatollahowego, tak? No w skrócie powiedzmy sobie w Hiszpanii. To, co natomiast jest ciekawe, to tylko powiem jako ciekawostkę, że o ile w przypadku grup dżihadu, prawda, grup sunnickiego dżihadu oczywiście, najczęściej jest tak, że zabójstwa, czy też różne akcje, które są przypisywane IRGC za granicą, to IRGC tam nie funkcjonuje. To znaczy w tym sensie, że są robione tak, żeby nie było żadnego związku z IRGC. Czyli tak jak na przykład nawet KGB, prawda, jak sobie tam ci dwaj, co to katedrę tamtego w Salisbury, tak, zwiedzali ci dwaj agenci KGB, prawda, rosyjskiego, no to wiadomo było, że oczywiście to był też sygnał, prawda, Putin puszczał sygnał do wszystkich tam zdrajców, szpiegów, prawda, uważajcie, dopadniemy was, gdziekolwiek was nie ma, czyli nawet Rosjanie, nawet jeżeli oficjalnie nie potwierdzają, to za bardzo nie zaprzeczają, że stoją za różnego rodzaju właśnie takimi target killings, natomiast modus operandi charakterystyczny dla IRGC to jest właśnie wynajmowanie osób, które są przestępcami, zawodowymi zabójcami, w ogóle nic związanego z jakąś walką ideologiczną, nic związanego z jakimś komunikatem politycznym, takim terrorystycznym, prawda, że oto proszę bardzo, bójcie się, po was też przyjdziemy. Nie, to są właśnie jak najbardziej w ogóle pozorowane nawet na wypadki.
To jest taka ciekawostka, którą się z Państwem podzielę, bo to oczywiście to znakomicie utrudnia śledztwa, bo no, szuka się, powiedzmy, czy najpierw się rozpatruje wątki kryminalne i tak naprawdę znalezienie natomiast nitki, która by łączyła właśnie tego jakiegoś tam wynajętego zabójcę ze służbami tak naprawdę specjalnymi irańskimi, jest niesamowicie trudne i najczęściej pozostaje gdzieś tam albo w sferze domniemań, a nawet jeżeli są informacje, to i tak nie będą ujawniane, bo one by wtedy ujawniły znowu agenturę gdzieś tam amerykańską na przykład, czy stopień inwigilacji elektronicznej, więc się tego nie ujawnia. Najwyżej puszcza się właśnie takie szczury do prasy, prawda, żeby prasa sobie trochę pospekulowała, ale jak mówię, dowodów na to specjalnych nie ma. No dobrze, proszę Państwa, to w takim razie to by było na tyle. Ja jeszcze tylko chciałem, ponieważ to nie jest w ramach takiej mini-fatwy, ponieważ Państwo prosiliście, żeby coś powiedzieć na temat pushbacków i tak dalej, czy one są legalne, czy one są nielegalne. I, Państwo, znaczy ja już robiłem o tym kiedyś jeden cały odcinek, ponieważ pan, który zrobił spis fatw, zrobił ten spis fatw, w związku z tym ja oczywiście spróbuję opublikować go na jakiejś stronie, wrzucę też link pod odcinkiem, ale to nie akurat nie dzisiaj. Natomiast ja tylko przypomnę czy kilka zapisów, żebyście Państwo wiedzieli, jak gdyby znali podstawę prawną, oczywiście chodzi o konwencję, prawda, prawa uchodźców. Żadny artykuł 9, żadne z postanowień niniejszej konwencji nie pozbawia umawiającego się państwa, czyli Polski na przykład, w czasie wojny albo w razie zaistnienia innych poważnych i wyjątkowych okoliczności do podjęcia tymczasowo w stosunku do określonej osoby środków, którą uważa za niezbędne dla bezpieczeństwa narodowego, zanim wspomniane umawiające się państwo uzna, że osoba ta istotnie jest uchodźcą i że dalsze stosowanie nie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Czyli pryncypium bezpieczeństwa narodowego w tych konwencjach, są to stare konwencje, więc one cały czas, prawda, podkreślają, że ta suwerenność państwowa, że bezpieczeństwo narodowe ma prymat, tak jak gdyby nad większością zapisów. Jest również powiedziane tak: umawiające się, artykuł 31, umawiające się państwa nie będą nakładały kar za nielegalny wjazd lub pobyt na uchodźców, ale uwaga, tylko na tych, którzy przybywają bezpośrednio z terytorium, na którym ich życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo. No jak na życie, wolność zagrożone na Białorusi? Proszę Państwa, to jest taki antybiałorusizm, że to głowa boli, ba antyłukaszenkowskość nawet straszliwa. No przecież to jest kraj mlekiem, miodem i ziemniakami płynący. No. I jak to można w ogóle sugerować, że to jest terytorium, na którym grozi komuś niebezpieczeństwo? Wręcz przeciwnie. Tam to jest kraj przyjazny uchodźcom, zaprasza ich. Łukaszenko już to raz zrobił. W związku z tym ani ich życiu, ani wolności nie zagraża bezpieczeństwo. A w związku z tym państwo nie będzie nakładało kary za ten nielegalny wjazd, czyli nie będzie penalizowało tego, tylko i wyłącznie wtedy, gdyby tam była, jakby tam wybuchła wojna domowa na tej Białorusi, to zupełnie coś innego. Oczywiście kraj wtedy zagraża życiu, znaczy uciekający taki uchodźca ma prawo nawet nielegalnie przekroczyć granicę, w innym przypadku absolutnie nie. Co więcej, zakaz wydalania lub zawracania. Żadne umawiające się państwo nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób uchodźcy do granicy terytoriów, ale którego? Gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo. Na Białorusi nie zagraża im żadne niebezpieczeństwo. Uwierzmy w białoruską propagandę. To jest cudowny kraj, ludzie tam chcą żyć. Nie wiadomo, dlaczego uciekają w kierunku Niemiec. W związku z tym jak najbardziej Łukaszenko ich zaprasza. Jest to kraj praworządny, jest to oaza normalności. Jak Państwo mogliście sobie przeczytać u tego kapitana, pułkownika, tak, Szmyta. Więc jak najbardziej. Co więcej, nie może powoływać się jednakże na dobrodziejstwo niniejszego postanowienia uchodźca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za groźnego dla bezpieczeństwa państwa. No więc chciałem powiedzieć, że nawet niezależnie od tego, ponieważ to osoby, które się przedzierają przez granicę, nie mają napisanego na czole, że są uchodźcami, tylko są na razie bandytami, którzy próbują się przedrzeć siłą przez granicę. Ale nawet jeżeli, to już z całą pewnością są groźni dla bezpieczeństwa państwa. Oczywiście, jak się łatwo domyślić, to są rozważania akademickie, bo teraz będziemy wpuszczać wszystkich i tak.
Chociaż ja tak właśnie się dziwię, no. Oni jednak powinni stać na tej Białorusi. Tam jest tak cudownie, tak pięknie, ładne bory, dobry, ciepły przywódca, tak? W więzieniach, do więzień nie pójdziecie, bo już są tak pełne opozycjonistów, że tam nie ma miejsca, trzeba byłoby zbudować kolejne, prawda? W związku z tym nie łamie się tam praw człowieka, tak jak w Polsce. W związku z tym to jest właśnie kraj, do którego powinni uciekać, a nie z którego powinni uciekać, i zawracanie ich do kraju, w którym będą mieli lepiej niż w Polsce, prawda, tej złej, to jest wręcz akt humanitaryzmu. No ale tak jak mówię, to już jest dyskusja akademicka. Dobrze Państwa, dziękuję Państwu, już nie będę się dalej znęcał, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypominam o wspieraniu na Patronite. Bez Państwa wsparcia nie funkcjonowałby ten kanał. Co więcej, chciałem powiedzieć właśnie, że dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy chcieliby podjąć współpracę reklamową. Ja się ze wszystkimi skontaktuję, odezwę z niektórymi, już się skontaktowałem, z niektórymi jeszcze nie, także skontaktuję się, odezwę i będziemy sobie o tym rozmawiać. Ja bardzo chętnie będę Państwa tutaj zaproszę, takich kluczowych patronów, tak jak to jest na różnych innych dużych kanałach. Szczególnie jeżeli Państwo oferujecie coś takiego, od razu mówię, że to niestety nie może dotyczyć każdego, ponieważ YouTube ma różne bardzo ścisłe ograniczenia dotyczące tego, co można reklamować, czego nie można reklamować, kogo wspierać, kogo nie wspierać i tak dalej, więc tutaj to się niestety nie wszędzie uda, ale w niektórych przypadkach jak najbardziej się uda. Także dziękuję Państwu bardzo i jeszcze raz i do zobaczenia do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 外部势力干涉台湾事务的 в Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.